Teraz postaram się przybliżyć Wam każdy przedmiot po kolei, który ze sobą zabieram. Pierwszym, najważniejszym przedmiotem, jaki zabieram, jest mój paszport z wizą turecką, o czym było w poprzednim odcinku. Kolejny jest mały pendrive, na którym znajdują się dokumenty, skany dokumentów takich jak paszportu, dowodu osobistego, ubezpieczenia, w razie gdyby inne dokumenty mi zaginęły. No jest on oczywiście pakowany osobno od reszty dokumentów, tak. Kolejnym są okulary przeciwsłoneczne, czarne, moje ulubione. Etui wodoodporne na dokumenty, między innymi w nim trzymam paszport zawsze. Następnie bidon na wodę z logiem Erasmus+, mojej uczelni. Słuchawki Sennheiser, jak się to czyta? Nikt nie wie, jak to się czyta. No, są dosyć duże, aczkolwiek zawsze je wożę ze sobą, bo są strasznie wygodne i strasznie wytrzymałe. Następnie kosmetyczka, mała, niewielka, ponieważ nie zamierzam brać ze sobą dużej ilości kosmetyków, ponieważ wszystko mogę kupić tam. Leki oraz maści, które stosuję, zdarza mi się stosować. Następnie zestaw naprawczy. O, tutaj sobie trochę powiemy na ten temat. Po rozpakowaniu tej ładownicy otrzymujemy klej Butapren. Okazał się bardzo skuteczny, zwłaszcza podczas wyjazdu do Bułgarii. Kropelka 2 razy, ponieważ już się kończy. Dwuskładnikowy klej epoksydowy. Jakiś multitool. No, wygląda bardzo źle, ale mam go chyba już 10 lat i jedyne w sumie co nim robię, to czasem otworzę wino, ewentualnie coś tam innego, może się przydawać. Nóż grzybiarski, ponieważ jest bardzo ostry i bardzo fajny, fajnie mi się nim pracuje, coś ucina. Zestaw do szycia. Każdemu zdarzy się urwać guzik, coś tam przeciąć, coś tam rozpróć. Warto takie rzeczy mieć, samemu naprawiać swoje podarte ciuchy. Końcówka do skalpela chirurgicznego też się przydaje przy bardzo precyzyjnych pracach. Szara taśma, trochę spłaszczona. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważne jest w życiu człowieka posiadać szarą taśmę zawsze, kiedy trzeba. Marker, zwłaszcza jak chcemy jeździć stopem, aczkolwiek przy różnych innych rzeczach też się bardzo przydaje, trzeba coś zaznaczyć. Trytytki, coś spiąć, nawet awaryjnie zdarzało mi się, nie wiem, pospinać sobie coś przy plecaku, gdy mi się rozpruło ucho od plecaka i tak dalej. To wszystko jest nieodzowne, a raczej może inaczej. Potrafi uratować życie i nasz dobytek i w ogóle sytuacje, kiedy coś nam się zepsuje albo coś chcemy zrobić. Polecam sobie złożyć taki zestaw naprawczy i wozić go ze sobą, bo nie wiadomo kiedy może się przydać. A przydaje się. Kolejną rzeczą wartą rozpakowania i pokazania jest apteczka. Mam apteczkę samochodową, dosyć duża jest. Jakieś tam dodatki do niej też mam, tam skalpele. Czasem trzeba coś naciąć, zdrenować. Off na komary, kleszcze, takie rzeczy. Leki przeciwbólowe. No i co? No i zestaw różnych opatrunków. Kolejna fajna, niepozorna rzecz, którą wożę ze sobą, jest torba zrzutowa z przeznaczeniem wojskowym, aczkolwiek co jest z niej fajnego? Otóż można ją przyczepić do plecaka, aczkolwiek kiedy chcemy spakować coś, na co nie mamy miejsca, to po prostu wyciągamy ze środka i mamy taką dosyć dużą torbę, która tutaj się również zwiera.
i można ją przyczepić w ten sposób. No, w wojsku w warunkach taktycznych do czegoś takiego wrzuca się zużyte magazynki i inny tak zwany odzysk, a w warunkach turystycznych też ma ciekawe zastosowanie. Wizytownik, który służy jako mały portfel, fajna rzecz. Zatyczki do uszu oraz poduszka dmuchana, bardzo przydatne podczas podróży, kiedy chcemy się trochę odciąć od środowiska. Torboplecak z logiem Erasmusa, flaga Polski, must have, jeśli jedziesz na Erasmusa. To jest najbardziej obciachowa januszowa czapka na świecie. Pewnie dam komuś jako prezent, aczkolwiek zamierzam też ją założyć i nosić. Torba International Student Network, czyli organizacji, której przewodzę, zajmującej się właśnie Erasmusami. 2 ręczniki z mikrofibry, duże. Marynarka sportowa. To jest rzeczywiście sportowa marynarka, ona jest taka rozciągliwa. Czasem trzeba gdzieś iść elegancko, a garnitur ciężko spakować do plecaka. Moje ukochane sandały przeżyły już ze mną dużo. Nawet ostatnio myślałem, czy się ich nie pozbyć, coś innego sobie załatwić. Załatwiłem sobie coś innego, pochodziłem w tym trochę i stwierdziłem, że jest niewygodne. Wracam do moich sandałów, wpompowałem w nie bardzo dużo butaprenu i dalej się trzymają. Eleganckie buciki z zamszu typu Brox. Bluza z kapturem, oczywiście z logiem Akademii. Bluza Erasmus Plus i logiem Erasmusa mojej uczelni. Taka trochę moja Erasmusowa zbroja. Tu już nie będę rozpakował. Jest tu 7 kompletów bielizny. Buty jakieś sportowe, Nike, nie wiem co to jest za model, zresztą to nie jest istotne. Koszulki, 1, 2, 3, 4, 5 i spodenki sportowe oraz koszule 1, 2, 3, 4, z tym, że przynajmniej 2 tajta nie należą do eleganckich. Co mamy następnie? Spodnie czarne, zwykłe czarne spodnie, nic wielkiego, shorty oraz bardziej eleganckie spodnie na jakieś konieczne wyjścia. Kąpielówki takie trochę większe, mogą czasem zastępować shorty oraz okulary do pływania. Brązowy pasek i jakiś krawat w razie jakiejś potrzeby. Teraz przejdę do sprzętu fotograficznego i sprzętu, którego używam do kręcenia filmów, robienia zdjęć, więc zdaję sobie sprawę, że nie każdego może to interesować, gdyż on nie zamierza tego pakować. Jeśli ktoś stosuje ten film jako poradnik, no to tą część może sobie pominąć, aczkolwiek jeśli ktoś jest zainteresowany, to warto się przyjrzeć, co jest przydatne podczas takiego wyjazdu. Nie ma tu całego sprzętu, który używam. Nie wożę wszystkich dużych statywów, stabilizatorów i innych takich rzeczy. Zresztą dużo sprzętu także nie posiadam. Aczkolwiek są tu te rzeczy, które mi się przydają i które zabieram w takie wyprawy. Selfie stick, to znaczy monopod z Hamy 90 cm, bardzo porządny, bardzo trwały. Kupiłem go chyba na Węgrzech. Tak. Już trochę sfatygowany Gorilla. Tak, Gorilla Tripod, ten ze składanymi nóżkami. Absolutny must have, jeśli jesteś youtuberem, vlogerem, jeśli coś takiego kręcisz. Zwłaszcza na kamerze sportowej, gdyż no, z lustrzankę już ciężej na to założyć, aczkolwiek da się. Obiektywy. Obiektyw kitowy 18-55 to podstawowy obiektyw dodawany do wszystkich aparatów. Teleskop, czyli obiektyw 80-300 do
do bardzo bliskich ujęć, z daleka i tak dalej, się przydaje. Ładowarka do akumulatora, do aparatu. To już znacie z mojego ostatniego filmu. Trochę to usprawniłem i przede wszystkim pomalowałem na czarno. Wygląda lepiej, mam nadzieję. Headstrap, czyli montaż na głowę do GoPro. Montaż na klatkę. Bardziej preferuję montaż na klatkę, jeśli coś tam się kręci takiego bardziej ruchliwego. Tutaj mała przejściówka. To jest przejściówka właśnie do monopodu. Pozwala zamontować też normalny gwint do aparatu. O tym już chyba wspominałem przy jednej z wypraw. Światełko do selfie jest po prostu majstersztyk. Jest bardzo mocne. Ładuje się je zwyczajnie przez mikro USB. Zajmuje praktycznie nic. Można często, wracając gdzieś przez las w nocy po imprezie, zdarzało mi się po prostu wrzucać to do kieszeni i w razie czegoś sobie oświetlać drogę. Moja główna kamera, czyli aparat Sony Alpha 58, mój niedawny zakup, dopiero uczę się w zasadzie na nim pracować, aczkolwiek idzie mi to znacznie szybciej niż myślałem. Z obiektywem, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, oraz tym zestawem obiektywów. Wydaje mi się, że to jest kompletny zestaw, jaki będzie mi potrzebny na ten wyjazd. Ładowarka do GoPro, do akumulatorów. Akumulatory oraz kamerę trzymam w takim niemarkowym, byle jakim, ale za to bardzo fajnym futerale. Mam w sumie 4 akumulatory. Jeden tu, jeden tu, jeden tu i jeden tutaj. Tutaj mam powerbank Huawei 13000. Z racji tego, że jest to jakaś tam marka, ten Huawei, to no jest lepszy w wykonaniu już te chińskie. W sumie mam go ze 2 lata i trzyma dalej dosyć dobrze, także jestem z niego zadowolony. Tutaj z kolei mam drugi powerbank, ten chiński z panelem słonecznym. To proszę nie nabrać, to w ogóle nie działa, ale potrafi nabić telefon ze 2 albo 3 razy, czy coś innego, czasem nawet więcej. A tutaj w tym mam dysk 500 giga, a w zasadzie kieszeń na dysk z laptopa, z mojego byłego laptopa. Po prostu wyciągnąłem dysk, wsadziłem w kieszeń i używam go jako główny magazyn na moje filmy, gdyż w komputerze mam dysk o małej pojemności SSD. Zestaw kabli mamy tutaj makro USB, tak, jakoś tak, chyba tak się nazywało. Makro USB, mikro USB, przejściówka z USB na mikro USB, USB typu C i chyba tu też jest USB typu C, tak. Więc do całego sprzętu, jaki wożę, mam kable w jednym miejscu, mam te przejściówki, to dużo daje. Taka mała organizacja mojej pracy. Torba na laptopa z gąbki pomaga w transporcie. Oczywiście nie ma tutaj teraz laptopa, gdyż dalej na nim pracuję. Jest gąbka, którą również zamierzam owinąć komputer, żeby był bardziej odporny, zwłaszcza że jedzie w bagażu głównym, gdyż nie dam rady inaczej tego wziąć, ponieważ jako bagaż podręczny zabieram torbę z aparatem, z kamerami, aby kręcić. I bardziej wrażliwy sprzęt posiadam w tej kieszeni, a mój komputer należy do bardziej odpornego sprzętu. I komputer Fujitsu Celsius w seria H. Są to już dosyć wiekowe laptopy, przeznaczone dla inżynierów, fotografów i różnych ludzi, którzy oczekują dobrej mocy obliczeniowej, ale nie przeznaczonej jednak do gier czy innych tego typu rzeczy, a do właśnie montowania,
montażu wideo, obrabiania fotografii, renderowania jakichś modeli 3D, takich rzeczy bardziej technicznych. I to by było wszystko. Tutaj są wszystkie przedmioty, które zamierzam ze sobą zabrać. Bagaż waży... jest 16,5 kg, a mogę dobić do 20. Przepisy celne pozwalają mi wziąć 1 litr alkoholu powyżej 20%. Pora nalać spirytus.